Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Witam rebeliantki, rebeliantów bardzo serdecznie. Dziś mam przyjemność podsumować wyniki pierwszej tury wyborów z panią profesor doktor habilitowaną Magdaleną Srogą, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór Państwu. Na początek, zanim wyniki wyborów, zakończyła się cisza wyborcza. Czy te 2 dni ciszy to był dla pani czas odpoczynku, czy jednak niecierpliwe oczekiwanie na wyniki? No nie, ja akurat miałam dosyć pracowity weekend, bo ja miałam wykłady. Szykowałam między innymi nauczycieli do nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna. Już są podstawy programowe i rozpoczęły się roczne studia podyplomowe. Także to był pracowity weekend, ale oczywiście pełen nerwów i rozmów z przyjaciółmi i ze znajomymi na temat tego, jakie będziemy mieli wyniki dzisiaj wieczorem. Czy mamy do czynienia z najdziwniejszymi wyborami, może nawet w naszej historii, skoro jeden z kandydatów raczej powinien być pod nadzorem służb zamiast w wyścigu prezydenckim, drugim już dawno powinna się zająć prokuratura, inny kandyduje, żeby nie wygrać, 2 liderzy z trudem osiągają wynik, jaki mają popierający ich partie, a kandydaci lewicowi łącznie osiągają wynik, o jakim lewica mogłaby tylko pomarzyć. Tak, rzeczywiście te wyniki są absolutnie kuriozalne. Znaczy, dla mnie najbardziej szokujący jest wynik Grzegorza Brauna. To jest zupełna niespodzianka, ale to znaczy, że ludzie w sondażach, które poprzedzały wybory, absolutnie nie przyznawali się do swojego antysemityzmu, bo ja myślę, że ten wynik to jest wynik takiego dosyć radykalnego antysemityzmu czy antyjudaizmu polskiego, powiązanego jak najbardziej z Kościołem katolickim. I to jest absolutnie szokujące, bo wypowiedzi Brauna są nie tylko wypowiedziami chorymi, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie są to tylko wypowiedzi agresywne, ale są to wypowiedzi faszyzujące i antysemickie, jak wiemy. I jego zachowanie, które było oczywiście obliczone na spektakularny sukces, ale w normalnym kraju by chyba nie przeszło, natomiast u nas, jak się okazuje, tak, on po prostu zdobył sobie wielu zwolenników, ma w tej chwili 4. pozycję z wynikiem 6,2, aż jestem pełna obaw, co się stanie do jutra, bo ten zaskakujący wynik może mu jeszcze wzrosnąć, co znaczy, że żyjemy w świecie naprawdę, który niczego się nie nauczył po II wojnie światowej. No a ta, jak to się mówi, na żyletki różnica między Rafałem Trzaskowskim, który naprawdę jest przygotowany do tej roli. Można nie być przekonanym co do jego kampanii, co do niektórych jego przekonań, co do tego, że starał się zawładnąć taką częścią elektoratu, która nie do końca ma poglądy demokratyczne i liberalne, ale to jest osoba, co do której nie mam praktycznie żadnych wątpliwości, że powinna przeciętnemu, wykształconemu, chociaż trochę lubiącemu demokrację Polakowi i Polsce, powinna być absolutnie odpowiednią osobą. Natomiast wygrywa facet, który był ochraniarzem, który miał bardzo dziwne kontakty ze światem gangsterskim i który już w czasie kampanii wyborczej oszukiwał i kłamał. I de facto jest nikim, oprócz tego, że można podziwiać Jarosława Kaczyńskiego, że po raz drugi udaje mu się wyciągnąć postać znikąd, tak jak Andrzeja Dudę, i zrobić mu taką kampanię, że on praktycznie wygrywa. Więc to są rzeczy bardzo, bardzo niepokojące, bo to znaczy, że tak naprawdę
Być może to tak jest po prostu. My Polacy nie lubimy demokracji, my nie lubimy wolności. Lubimy taką deklarację fasadową o wolności. My lubimy autorytaryzm. Jakoś podobają nam się spektakularne króliki wyciągane z kapelusza prezesa Kaczyńskiego albo pochodzące znikąd, które po prostu w sposób cyniczny robią karierę na faszystowskich wypowiedziach. No, można by skwitować te wybory, że one są niepoważne, ale z drugiej strony no, musimy się pogodzić z tym, że tacy są obywatele i obywatelki w naszym kraju. Po prostu my nie lubimy demokracji. Właśnie, a jak pani wytłumaczy to poparcie dla Karola Nawrockiego w sytuacji, kiedy ponad 60% osób twierdzi, że nie przekonują go tłumaczenia Karola Nawrockiego w sprawie kawalerki, a z drugiej strony ponad 40% według sondaży planuje na niego zagłosować w drugiej turze, czyli ci, którzy są nieprzekonani, i tak chcą, część z nich chce i tak na niego zagłosować. Czy to jest już taki upadek moralny po prostu naszego społeczeństwa? Nie, to jest taki fenomen, który nazywa się elektoratem zabetonowanym. I ja myślę, że to jakby nie ma nic wspólnego z samą postacią Nawrockiego. To znaczy, to jest ktoś, kto został wskazany przez naszych, nad naszymi patronat ma prezes Kaczyński i wszystko jedno, co on zrobi, kim jest, co sobą reprezentuje, ponieważ jest nasz, będziemy za nim stali. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który zadziałał wtedy, kiedy Siekierscy puszczali nam filmy bardzo przekonywujące o pedofilii w Kościele i stosunek większości Polaków do Kościoła się nie zmienił, mimo że wyraźnie pokazano jego przestępczą twarz. Dlatego, że Kościół jest nasz. Kościół jest nasz, należy do naszego ugrupowania politycznego. Jak wiadomo, w Kościele jest głównie PiS, w związku z czym będziemy go bronili tak, jak się broni członka rodziny, który po prostu popełnił przestępstwo, ale my mimo wszystko będziemy za nim stali do końca. Więc to jest taki mechanizm jakby takich wsobnych wartości. To są nasi i wszystko jedno, co zrobią, wszystko jedno, czego nie zrobią, to są nasi, będziemy na nich głosowali. Naszyzm zwycięża. No to z tego, co pani mówi, wynikałoby, że nie ma etyki, brakuje etyki i w polityce, i w społeczeństwie. Tak, ja myślę, że zarówno kandydaci na prezydenta, czy kandydatki na prezydenta oceniani są jakby z punktu widzenia nieco innych kategorii. No, nikt nie ocenia polityków z punktu widzenia standardów moralnych, które spełniają. Do niedawna można było powiedzieć, że jakieś minimalne standardy spełniane być muszą. No jak sobie przypomnę jednak inne wybory, to większość polityków charakteryzowała się kulturą osobistą, ale też wtedy nie było tak silnego działania platformy społecznościowej, bo staram się nie używać słowa media społecznościowe, tylko platformy społecznościowe, dzięki którym wygrywają ci, którzy mają niewiele do powiedzenia, ale mają po prostu doskonałych fachowców od społecznościowej komunikacji, która opiera się na obrazkach, na hasłach, no i właśnie na naszości. To jest nasz, wszystko jedno, co on powie, będziemy bili brawa i będziemy zachwyceni. Bo proszę zwrócić uwagę, ludzie, którzy są za demokracją w Polsce, to pewno wahali się dzisiaj, czy zagłosować na Trzaskowskiego, czy zagłosować na Biejat, czy zagłosować na Zandberga. Jakieś wahania na pewno były, natomiast pewno w tym gronie osób głosujących na Nawrockiego nie było absolutnie żadnych wahań, to był po prostu ich człowiek i po prostu trzeba na niego głosować. Więc no nie chcę oceniać jakichś indywidualnych osób i sympatii, ale wydaje mi się, że te wyniki bardzo źle świadczą o naszym społeczeństwie, jeśli myśleliśmy, że to społeczeństwo jest w miarę demokratyczne, w miarę nowoczesne i że ta nasza walka o wolność i demokrację była kiedyś szczera i prawdziwa, to się okazało, że ona bardzo szybko zamknęła się w takim kręgu takiego płytkiego nacjonalizmu, katolicyzmu,
takiej zaściankowości i tak dalej. Także ja jestem naprawdę zdruzgotana tymi wynikami, bo nie tylko dlatego, że z oczywistych powodów tacy kandydaci jak Rafał Trzaskowski czy Magdalena Biejat wydają mi się radykalnie lepsi, bo są wykształceni, bo posiadają określone kompetencje, bo byli autentyczni, bo mieli pewne przekonania, które są nie tylko moimi przekonaniami, ale są przekonaniami demokratycznej części świata. No więc tak naturalnie wydawałoby się, że to są te atuty, które wyciągną ich i jeszcze pewno tam kilka osób do przodu, ale okazuje się, że nie, że mechanizmy, które sterują wyborami, są zupełnie inne i one raczej wskazują na to, że kochamy tę zaściankową, niedemokratyczną, autorytarną, przykościelną Polskę, ale to też pamiętajmy, każda władza z lewicy, czy z prawicy, czy z centrum, jakakolwiek by nie była, ciężko pracowała na to, żeby ten, powiedziałabym, ciemnogrodzki wpływ na społeczeństwo miał Kościół. Bo podejrzewam, że biskupi i księża mocno się napracowali też nad tym wynikiem, bo dla nich, i to widać było w rozlicznych wpisach internetowych, ktoś, kto kradnie, oszukuje, kłamie, naciąga staruszka, ale chodzi do kościoła, jest kimś lepszym niż ktoś, kto jest uczciwym i przyzwoitym człowiekiem, ale nie jest posłuszny hierarchom. Ale pamiętajmy, Lewica, Leszek Miller, Cimoszewicz, wszyscy po kolei, nawet Donald Tusk, dawali wiele przywilejów Kościołowi i dawali jakby symboliczne gesty przynależności do Kościoła, w żaden sposób nie dopuszczając do jego krytyki. Osoby, które walczyły o świeckość tego państwa i świeckość tego społeczeństwa, były zawsze na totalnym marginesie. No, Senyszyn do nich należało na przykład. I czy spodziewa się pani teraz, że gdyby udało się Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać w drugiej turze, to może być jakaś krucjata przeciwko Kościołowi, taka bardziej zdecydowana? Nie. Trzaskowski w ogóle nie jest zdolny i bardzo dobrze do żadnych krucjat. Ja tylko pokazuję na konsekwencje tego wieloletniego serwilizmu wobec Kościoła, który cały czas ma wpływ na nasze myślenie i ma wpływ na myślenie, rozumiem, dosyć prostych ludzi, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest dobrym człowiekiem. Może kraść, może kłamać, może oszukiwać, może być cwaniakiem, ale chodzi do kościoła, to jest dobrym człowiekiem. I nad tym każda władza pracowała, żeby ten Kościół miał tą swoją silną pozycję. No ja jestem przekonana, że ogromny wzrost w notowaniach Brauna, no to jest antyjudaizm, czyli cały czas to przekonanie, Żydzi zabili Jezusa, to też można ich ciągle atakować, bo to nawet chyba nie jest antysemityzm czy antysyjonizm związany z dzisiejszą sytuacją w Izraelu, tylko to jest oparte cały czas na tym na religijnych nienawiściach wobec Żydów. No właśnie, a czy to poparcie dla Grzegorza Brauna to nie jest też w jakiejś części skutek tej właśnie sytuacji działalności Izraela w strefie Gazy i taki protest przeciwko, ponieważ Grzegorz Braun był jedynym, który wypowiadał się antysemicko i część osób być może potraktowała te jego wypowiedzi, podłączyła je jakby jako protest przeciwko działalności obecnej Izraela. Nie, sądzę, że są antysemitami. Nie, sądzę, że byśmy jednak oddzielali taki antyjudaizm, antysemityzm i antysyjonizm. Raczej po lewej stronie, zwłaszcza po stronie Zandberga na przykład, można było słyszeć wypowiedzi antysyjonistyczne i propalestyńskie. Zresztą były nawet teksty mówiące o tym, że lewica w Polsce jest antysemicka. Nie, Braun uderza w te najstarsze polskie, katolickie, antyjudaistyczne uczucia. W Polsce się nie lubi Żydów. W Polsce mało kto podjął odpowiedzialność za Jedwabne. A w Polsce cały czas są ludzie, którzy rozpoznają Żydów i to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje
w Izraelu i Palestynie. Podejrzewam, że zwolennicy Brauna nie obserwują polityki międzynarodowej i nie mają specjalnej orientacji w tym, co się tam dzieje, natomiast nie lubią Żydów z powodów klasycznych, to znaczy Kościoła, tego, że w ich rodzinie się nie lubiło Żydów, no tego też, co było po prostu przyczyną pogromów i naszych polskich postaw większości osób wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Ja nawet mam takie przekonanie czasem, że nasze postawy ksenofobiczne, niechęci wobec obcych, niechęci wobec emigrantów, bo zobaczmy, jak silny w tej chwili jest, i to Braun też wygrał, ruch antyukraiński, że one gdzieś tam są zakorzenione w postawach antysemickich, bardzo głęboko w takiej polskiej antysemickiej tradycji, którą właśnie Braun, że tak powiem, odgrzewa i podgrzewa, wcale nie odwołując się do sytuacji, która ma teraz miejsce między Izraelem i fatalną, obrzydliwą polityką Netanyahu. A czy pewnym kuriozum też nie jest sytuacja, kiedy, tak jak pani wspominała, osoby popierające Karola Nawrockiego, no w większości to są jednak osoby, które określają się jako osoby wierzące, idą do kościoła, w kościele słyszą, należy być dobrym, należy być tolerancyjnym i tak dalej, miłosiernym. Panie Krzysztofie, ale tylko dokończę, po czym słyszymy na przykład pytania podczas, nie wiem, nawet widzieliśmy te wiece wyborcze Karola Nawrockiego, kiedy lało się tam tyle jadu, tyle agresji, że no zupełnie jest to przeciwne temu, czego teoretycznie uczy Kościół. To znaczy, nie sądzę, ja chodzę zresztą do kościoła i czasem słucham różnych mszy, proszę mi wierzyć, to jest zupełnie inny dyskurs, to jest dyskurs niechęci wobec polityki demokratycznej, to jest dyskurs niechęci wobec aborcji, wobec homoseksualizmu. W Kościele nie mówi się, Jezus przyszedł na świat, żeby znieść przemoc, a więc starajcie się być jak Jezus, znoście przemoc, nie bądźcie agresywni. Słowo tolerancja w Kościele w ogóle nie istnieje, a nawet powiem więcej, swego czasu jeden z biskupów użył takiego negatywnego sformułowania tolerancji, mówiąc tolerancjonizm, bo jemu się nie podobało, że są ludzie, którzy tolerują odmienne orientacje seksualne. Kościół dzisiaj tak naprawdę jest skupiskiem pewnych rytuałów, które trzeba odbyć w niedzielę, i Kościół ani nie przekłada się, i wyznanie wiary katolickiej nie przekłada się ani na znajomość tej wiary, ani na postawy moralne, ani też na wiedzę o religii po prostu, kim był Jezus, albo nie wiem, mało kto czyta na przykład Biblię. Więc ja myślę, że Kościół jest fatalnym miejscem. Kościół jest złą instytucją w tym kraju. Kościół jest instytucją, która zatrzymuje nas w jakimś XVIII wieku, ale pozbawiając nas wiedzy, którą mieli wierni w XVIII wieku. Jest tak naprawdę, ja zresztą głoszę takie hasło, dla wierzących Bóg jest wszędzie. W Kościele jest tylko PiS. W Kościele są polityczne interesy. Kościół jest tak silną teraz instytucją ekonomiczną i gromadzącą pewien symboliczny język, że nawet kiedy nie będzie wiernych, to ten Kościół będzie trwał i wywierał wpływ z powodów materialnych i ekonomicznych chociażby. Kościół nie liczy na wiernych w sensie tych, którzy podtrzymują jego działalność. Kościół doskonale wie, że prawdziwe źródło finansowania jest we władzy państwowej, a władza państwowa, niezależnie od tego, jaki ma profil polityczny, daje te pieniądze Kościołowi, daje mu liczne przywileje, licząc nie wiadomo dlaczego na to, że kiedy przyjdą wybory, to Kościół zachowa się albo neutralnie, albo rozsądnie. To jest oczywiście złudzenie i teraz myślę, że jemy złe owoce tego, co się działo i tej dominacji Kościoła jako naprawdę instytucji czysto w tej chwili partyjnej. Rafał Trzaskowski podczas przemówienia po ogłoszeniu wyników zapowiedział m.in. dążenie do likwidacji Funduszu Kościelnego. Sądzi pani, że to będzie dalszy przyczynek do tego, że usłyszymy, że to atak na Kościół i głosujcie przeciwko Trzaskowskiemu, bo chce nas tutaj zagłodzić?
To znaczy, Rafał Trzaskowski miał bardzo dobre wystąpienie po tym wyniku, jednak pełne optymizmu i woli walki, bardzo mi się to podobało i myślę, że wreszcie zrozumiał. Podziękował kontrkandydatom demokratycznym. Tak, jak najbardziej i wreszcie chyba zrozumiał, że to łowienie elektoratu prawicowego poprzez jakąś zmianę poglądów, która była widoczna w czasie jego kampanii. Ja oczywiście doskonale wiedziałam, że to jest zmiana poglądów czysto kosmetyczna i właściwie strategiczna, ale to myślę nie przyniosło mu zwiększonego poparcia. Powinien naprawdę reprezentować swoje poglądy i ten pogląd dotyczący Kościoła i Funduszu Kościelnego i wreszcie obrony świeckości państwa powinien być od początku tej kadencji bardzo widoczny, bo to naprawdę dla przyszłych pokoleń i dla nas jest niesłychanie ważne, żeby Kościół zajął się zbawieniem i kwestiami duszy tych, którzy wierzą w Pana Boga, a nie wchodził wielkimi buciorami w politykę, co robi od 30 lat. Od czasów, kiedy zbudowany został mit Kościoła, który broni rzekomo wolności, chociaż gdybyśmy gdzieś oficjalnie podali liczbę księży, którzy współpracowali z SB w dawnych czasach i tych, którzy rzeczywiście dawali przestrzeń dla ludzi troszczących się o wolność, to by się okazało, że to nie była znowuż taka światła i prodemokratyczna czy prowolnościowa organizacja. No i wynik Brauna to jest wynik Kościoła też. No, Grzegorz Braun praktycznie każde wystąpienie zaczyna od szczęść Boże. Ja się powiem szczerze dziwię, że Kościół nie zareagował. Kościół nie reaguje na nic. Kościół nie reaguje na nic. Wystarczy, że jakikolwiek bandyta będzie głosił szczęść Boże i deklarował swoją wiarę, to Kościół go przygarnie. Tutaj Kościół nie liczy się tak naprawdę z poglądami. Kościół się liczy z taką symboliką, oficjalną przynależnością. No przecież dzisiaj, gdyby zapytać przeciętnego pewno wyborcę Nawrockiego o to, jaki jest standard moralności, to powiedziałby chodzenie do kościoła. Ludzie chodzą do kościoła i się modlą, dają na tacy i wspierają, czy słuchają się głosu biskupów. No to jest wystarczająca cecha bycia moralnym w naszym niestety społeczeństwie. Ale wśród tych negatywów, tak wielu, mamy pozytyw, czyli większą frekwencję najwyższą frekwencję w pierwszej turze od 1989 roku, ponad 66%. Czy sądzi Pani, że to się przełoży, czy będzie miało ciąg dalszy w drugiej turze i możemy się spodziewać też takiej wysokiej frekwencji, czy jednak na przykład tacy wyborcy kandydatów określających się jako antysystemowi, czyli Mentzena, Brauna, Zandberga powiedzą, my nie mamy na kogo głosować? Rzeczywiście to będzie pewien problem, to znaczy ta wysoka frekwencja, powiedziałabym, nie tyle świadczy o naszej aktywności obywatelskiej i o tym, że pragniemy budować kapitał społeczny i że w ogóle jesteśmy osobami, my Polacy i Polki, zainteresowani polityką, tylko świadczy raczej o woli walki dwóch obozów albo o woli walki o swoich. I ja myślę, że frekwencja w czasie drugiej tury będzie jeszcze wyższa, co do tego nie mam wątpliwości. No ale to pytanie, które Pan postawił, jak obliczałam sobie, czy próbowałam sobie sumować głosy, no to rzeczywiście można powiedzieć, że Nawrocki jest w trochę lepszym położeniu, bo pewno na niego mogą przejść głosy części wyborców Mentzena, wszystkie głosy Brauna. Natomiast Zandberg pewno nie przekaże ich nikomu, jak wiadomo, bo był równym przeciwnikiem PO i PiS, co jest też ogromnie zadziwiającą rzeczą, bo ten symetryzm, że tu jest duopol i tak dalej, no jednak Platforma Obywatelska, można na nią narzekać i ją krytykować, to jest partia demokratyczna, natomiast PiS nie jest partią demokratyczną, tylko partią, która stoi za rządami autorytarnymi. Więc trochę się dziwiłam Zandbergowi, szczerze powiedziawszy, no ale... Ale Ryszard Petru określił pana Zandberga jako wiecznie przeciw.
Tak, no może, ale widać, że ta postawa wiecznie przeciw mu się bardzo opłaciła. Trochę jestem zdziwiona niewielką liczbą głosów na Magdalenę Biejat, dlatego że to była rzeczywiście kandydatka, no to jest oczywiście środowiska, do którego się należy, to była kandydatka, która była bardzo autentyczna, która rzeczywiście była wierna swoim przekonaniom i chyba nie wygłosiła żadnego hasła ani żadnej mowy, która by łowiła wyborców, ale wbrew temu, co ona naprawdę myśli. No bo do tego była młodą kobietą i dawała nadzieję, że w polskiej polityce były już wszystkie zmiany, ale jeszcze nie było zmiany płci i może warto by tę zmianę wreszcie przeprowadzić. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że jej kolega z partii, czyli Zandberg, miał te atuty, których nigdy nie mają kobiety. Miał donośny głos, wysoki wzrost i brodę. Dodawało mu to powagi. Ja myślę, że te wizualne czynniki też trochę na tym wszystkim zaważyły. Nie ulega wątpliwości, że wyborcy Magdaleny Biejat będą głosowali na Trzaskowskiego. Zapewne Hołowni też będą głosowali na Trzaskowskiego. Jak natomiast zachowują się wyborcy Mencena, jak zachowują się, no właśnie, no to są dla mnie tajemnice jeszcze cały czas, ale jestem pełna obaw. No jeszcze mamy Joannę Senyszyn, jak dołożymy jej wynik do Magdaleny Biejat, bo ona też raczej zdecydowanie, znaczy nie raczej, a zdecydowanie jest prodemokratyczna, tyle że nieco jakby poza mainstreamem się ustawia, no to mamy dwie panie z całkiem dobrym wynikiem. I czy to może znaczyć, że lewica idzie w stronę kobiet? No bo pani Dziemianowicz-Bąk, pani minister Dziemianowicz-Bąk zapowiada walkę o przywództwo w lewicy. Czy jest szansa, że wreszcie doczekamy się na lewicy zmiany? No ja mam taką nadzieję, bo przecież w każdym państwie demokratycznym ta lewa strona z reguły jest progresywna i wskazuje jakieś wartości, postulaty o charakterze takim horyzontalnym. Lewica jest potrzebna i konieczna, natomiast u nas ona jest kompletnie zabetonowana przez Czarzastego i przez po prostu przywódcę, który już nie jest przywódcą w sensie duchowym, ale jest tylko i wyłącznie w sensie formalnym. I ten tandem Czarzasty, Żukowska no, jest absolutnie fatalny dla lewicy, więc tam potrzeba naprawdę radykalnej zmiany. Zresztą jak się rozglądamy po lewicy, a zwłaszcza po posłach i posłankach lewicy, to widać, że tam jest mnóstwo fajnych, pracowitych ludzi, zwłaszcza kobiet. Tych kobiet jest bardzo dużo, to są również te, jak to nazywam, sieroty po Biedroniu, które są w parlamencie, ale to są świetne posłanki. Więc ja myślę, że tam powinno wreszcie dojść do takich porządków. Po prostu powinno dojść do wyjaśnienia, kto jest liderem, a kto jest wielkim hamulcowym, nie tylko tej partii, ale w ogóle samej lewicowej myśli czy progresywizmu w Polsce. Jest to niewątpliwie Czarzasty, bo Biedroń się już sam wykluczył, znajdując sobie cudownie ciepłą posadkę w Brukseli. Zresztą chyba go nie było stać na nic więcej niż na bycie prezydentem Słupska. I to, że wyjechał do Brukseli, to jest właśnie świadectwo jego absolutnej słabości. A więc liczymy na to, że jesienią dojdzie do dosyć radykalnych zmian i te młode kobiety, które naprawdę mają dużo do powiedzenia, świetne programy. Dziemianowicz-Bąk jest doskonałą ministrą, bodaj jedną z najlepszych, bo rzeczywiście jest czynna i sprawcza i ma dobre pomysły. Także tak, ja tak liczę na to. Byłam zresztą zdziwiona w czasie kampanii wyborczej, bo prowadziłam jedno ze spotkań, dwa spotkania w ramach Kongresu Kobiet, zarówno z Magdaleną Biejat, jak i z Joanną Senyszyn. I na to spotkanie z Joanną Senyszyn, tu naprawdę byłam zdziwiona, właściwie 3/4 osób, może 70, to byli bardzo młodzi ludzie. To byli ludzie nawet tacy, którzy nie mieli jeszcze praw wyborczych, bo mieli 15-16 lat i byli prawdziwymi entuzjastami Joanny Senyszyn, więc ona pewno przez swoją niekonwencjonalność, i przez to widać wyraźnie, jakby ją to trochę bawi, chociaż jednocześnie jest osobą bardzo kompetentną, że ona zdobyła serca i umysły, jak myślę, tych młodych ludzi, więc to też jest jakaś nadzieja, że jej głosy przejdą na Rafała Trzaskowskiego i że sama być może będzie miała wpływ na zmiany w lewicy.
No, muszę przyznać, że jak patrzyłem na Joannę Senyszyn po 3-4 godzinach debaty, kiedy tryskała energią, to byłem naprawdę pełen podziwu. A czy sądzi Pani, że w takim razie jej zapowiedź tego, że planuje utworzenie nowego ugrupowania się ziści? Czy jest jeszcze na lewicy miejsce na kolejne ugrupowanie lewicowe obok lewicy i Razem, czy to jednak jakaś będzie kompresja tej lewicy? No, wie pan, oczywiście dla słabego ugrupowania, mam na myśli słabego ugrupowania w sensie liczebnym, lewicowego, nie jest dobre dalsze rozdrabnianie się i tworzenie określonych nazw. Lepiej, żeby się ta lewica naprawdę zjednoczyła. Ona może być różnorodna w środku i ona może, jej członkowie mogą wyznawać różne poglądy, ale dobrze by było na kolejne wybory, żeby ona była jednak zjednoczona. To rozpraszanie nie służy lewicy w ogóle, więc no nie jestem przekonana, czy Joanna Senyszyn rzeczywiście, znaczy ona tak deklaruje, że chce założyć jakąś nową partię, no ale nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, ale to taka moja prywatna ocena. Warto by było natomiast, żeby ten ożywiony swój młody elektorat skierowała w kierunku nowej lewicy, jeśli ta nowa lewica się rzeczywiście odrodzi, a ma wielkie szanse i myślę, że Magdalena Biejat i jeszcze kilka kobiet, które są tam bardzo aktywne w jej wieku, przejmą pałeczkę i być może nadzieja wróci po lewej stronie naszej sceny politycznej. A jak Pani oceni występ, ogólnie tak to nazwę, Szymona Hołowni? Walczył o czwarte, czy nawet przekonywał, że jest w stanie walczyć ze Sławomirem Mencenem o 3. miejsce, tymczasem jest zdecydowanie dalej od podium, nawet może nie tyle o miejsca, ile o sam wynik. Czy to jest jakiś koniec Szymona Hołowni ogólnie w polityce? Tego nie wiem, bo on jest bardzo ambitny, to taki jeden z wielu narcystycznych polityków, ale myślę, że to jest dla niego fatalny wynik. Ale też pamiętajmy, koalicja, która powstała z partii Hołowni i PSL-u, no to jest fatalna koalicja w tym sensie, że PSL pełni rolę hamulcowego, a już od lat sam PSL ma fatalną opinię. No ja osobiście nie mam specjalnie zaufania do Hołowni i uważam go za osobę, która jest rzeczywiście błyskotliwa, inteligentna i pełni zabawną rolę jako marszałek Sejmu, zabawną w takim dobrym sensie, bo on rozładowuje atmosferę, jest dowcipny i tak dalej. Natomiast no, to jest osoba, jak ja to określam takim nieparlamentarnym językiem, przykościelna. I ja się takich osób po prostu obawiam. Takich jak Kosiniak-Kamysz czy właśnie Hołownia, mimo swojej błyskotliwości, panowie stoją za blisko biskupów, żeby móc tak naprawdę mieć wiążące zdanie w kraju, który pretenduje do kraju europejskiego i świeckiego. A czy trzecia droga przetrwa, czy to już jest ostatnie podrygi? Bo nawet PSL tak nieszczególnie entuzjastycznie wspierał marszałka Hołownię, dopiero na końcówce pojawili się pojedynczy politycy, ale generalnie nie było jakoś widać wielkiego zaangażowania przez te kilka miesięcy. No, pan redaktor zapewne wie, że PSL to jest taka partia, która po prostu ma takie czujki, z kim się połączyć, żeby przetrwać, więc no być może teraz nastąpi jakiś rozłam i PSL będzie szukało nowego sojusznika, no bo to wyjątkowo obrotowa partia, jak wiadomo. Myślę, że nie przetrwa. No, pytanie, na ile uda się Hołowni utrzymać tą pozycję, którą w tej chwili ma, po tak bardzo słabym wyniku wyborów, bo jednak był marszałkiem Sejmu. Ja co prawda widzę różne entuzjastyczne wypowiedzi na temat Hołowni, takich osób jak Róża Thun, ale w żaden sposób nie mogę ich podzielać, bo dla mnie Hołownia jest dosyć pustym merytorycznie kandydatem, chociaż zabawnym marszałkiem Sejmu. A sądzi Pani, że Szymon Hołownia może na przykład postawić na ostrzu noża koalicję, jeżeli bo powie, że on chce dalej być marszałkiem? Ja myślę, że to są takie pytania, które trzeba by po prostu zadać Tuskowi. Ja myślę, że to on będzie decydował o tym, jak to będzie dalej wyglądać.
że trochę to będzie tego rachunku i konsekwencji słabego wyniku, ale z drugiej strony, jeśli Tuskowi będzie zależało na utrzymaniu Szabel, a jak wiadomo jego przewaga nie jest aż tak wielka, to myślę, że zostawi Hołownię na tym stanowisku. No mamy, no nie tak niedługo, ale w jakimś tam czasie mamy kolejne wybory. No zobaczymy, jaki będzie ostatecznie wynik tych wyborów, dlatego że ja myślę, że Tusk w ogóle będzie szykował dużo zmian zarówno w rządzie, jak i być może to jest też związane ze stanowiskami marszałków Sejmu i być może Senatu, więc no musimy te 2 tygodnie się wstrzymać, ale muszę powiedzieć, że mój optymizm jest mocno przymglony. A jeszcze ostatnie pytanie o Polskę 2050, ponieważ przed wyborami, jakiś czas temu przed wyborami czytałem pewien artykuł, w którym była mowa, że politycy właśnie tego ugrupowania sondują miejsce na lewicy. Czy sądzi Pani, że lepszym gdyby ta trzecia droga się rozpadła i Polska 2050 postanowiła jednak dalej funkcjonować, to lepiej, żeby weszli do na przykład Koalicji Obywatelskiej jako oddzielne ugrupowanie, tak jak działa na przykład Nowoczesna, czy jednak, żeby zasilili szeregi lewicy? Ja myślę, że tam są tak różne osoby, bo to dosyć sztucznie sklejona partia, że pewno jednym bliżej do lewicy i znam takie, a inni, bo tak czuję, że niektóre osoby z partii Hołowni, jeśli utrzymują na przykład jego propozycję referendum w kwestii aborcji, to robią to tylko dlatego, że są zobowiązane partyjną lojalnością. Tak naprawdę myślą w sposób lewicowy, tak jak znam tam kilka osób. Więc ja myślę, że część pójdzie do lewicy, a część być może zostanie w koalicji. Rzeczywiście nie wiadomo, czy Polska 2050 się utrzyma. Może być Polska 2025. I na Dokładnie, właśnie pomyślałam o nazwie tej partii, że to bardzo było optymistyczne. A czego się Pani spodziewa przed drugą turą, przez te najbliższe 2 tygodnie? Że będzie więcej merytoryki, bajecznych obietnic, czy zwyczajnego obrzucania błotem? Wie Pan, ja myślę, że Trzaskowski, Rafał, przekonał się, że jednak chyba nie jest rzeczą skuteczną stawianie ciągłych zarzutów Nawrockiemu. W moim głębokim przekonaniu, kiedy już prasa pokazała, że to jest oszust, kłamczuch i człowiek nieuczciwy, to Trzaskowski powinien stawiać na swój program albo stawiać na swoje przekonania i mówić na temat tego, co zamierza zrobić, co będzie bronił jako prezydent, a niekoniecznie ciągle wypominać Nawrockiemu to, kim jest. Ja myślę, że różnica jakby między nimi jest tak wielka, że Trzaskowski powinien się wznieść ponad i trochę inną taktykę przyjąć, wrócić do tych swoich przekonań i poglądów, które głosił jako prezydent Warszawy, kiedy zajmował się kwestiami równości, kwestiami praw kobiet, kiedy wspierał Marsz Równości. No, był osobą niesłychanie progresywną. Ja myślę, że to jest dla niego duża szansa, żeby już nie łudzić się, że uda mu się kogokolwiek uszczknąć z prawicy tylko dlatego, że będzie pokazywał, że lider prawicowy jest oszustem i że jest co prawda za związkami partnerskimi, ale przeciwko na przykład adopcji dzieci przez homoseksualistów, co ostatnio deklarował. Ja myślę, że powinien jakby, no właśnie, po prostu reprezentować siebie, iść tropem Magdaleny Biejat, być autentycznym, spontanicznym, szczerym. On ma dużo do powiedzenia, ma dużo dobrze uzasadnionych przekonań, ma wizję, jest Europejczykiem, zna języki, jest takim, no właśnie, nie chciałam użyć tego słowa, światowcem, ale to w dobrym kontekście. I powinien być ponad tego człowieka, który zaczynał swoją karierę jako ochraniarz w hotelu, no i o którego jakości moralnej wszyscy mogli się przekonać w czasie tych wyborów, ale już nie trzeba więcej ludzi przekonywać, że to bardzo kiepski kandydat. Choć dla 30% doskonały, jak się okazuje. Myślę, że tak.
A ogólnie patrząc na kampanię, czy to na przykład amerykańską, czy teraz polską, czy ogólnie w ostatnim czasie mieliśmy sporo tych kampanii, czy w obecnych czasach da się jeszcze wygrać kampanią pozytywną wyłącznie? Nie. Absolutnie nie. To znaczy od czasu, kiedy pojawiły się tak zwane media społecznościowe, od czasu, kiedy ludzie przestali czytać i rozumieć to, co czytają, to znaczy nie docierają do nich argumenty, nie docierają do nich wizje albo wystąpienia dłuższe niż pewno 2 minuty, 3 minuty, kiedy na wyborców działa się obrazkami, hasłami, memami, jednym słowem, kiedy absolutnie nie mamy możliwości, żeby coś porządnie uzasadnić, albo coś przedstawić, albo pokazać konsekwencje określonych decyzji, a to nie. Ja myślę, że w ogóle będziemy zmuszeni uznać, że zawsze będziemy już mieli TikTokowych kandydatów na prezydenta. I na przykład popularność Joanny Senyszyn, która wytwarzała prawie codziennie jakiegoś wirala i była obecna w mediach na zasadzie, nie wiem jak nazwać to zjawisko, no, wydarzenia krótkiego, że to niestety będzie nam już towarzyszyło. Już nie wróci taki czas wyborów, kiedy odbywają się debaty pamiętna na przykład Lecha Wałęsy i Aleksandra Kaczyńskiego, czy jakiekolwiek inne, albo nie zdarzą nam się takie postacie jak Włodzimierz Cimoszewicz, który zrezygnował z kandydowania, bo wykryto mu jakąś tam aferę związaną z, nie wiem, giełdą, czy jakoś tak. No, to już takich rzeczy nie będzie. Teraz jak można chyba wykryć trupa w szafie kandydata, a to będzie jego spektakularny atut, albo będziemy mieli więcej zwolenników, którzy nie uwierzą w to, bo będą sądzili, że to przeciwnicy. Także my, tak jak ja już przywykłam do tego, że moi studenci nie czytają książek z książek, tylko czytają wszystko z telefonu, że smartfona, że mają tam całą literaturę i że są non-stop online, bo nie może być inaczej. Tak myślę, musimy przeobrazić nasze, zwłaszcza my, starsze osoby, przeobrazić nasze rozumienie słowa debata albo słowa wybory i przejść na takie myślenie, które nazywam TikTokowym, chociaż ono obejmuje większą skalę zjawisk niż tylko samego TikToka. A czy jednak praca na przykład w edukacji młodzieży mogłaby mieć jakiś pozytywny skutek, żeby włączyli myślenie, a nie tylko właśnie taki odbiór obrazkowy? W moim przekonaniu tak, to znaczy ja sobie wyobrażam i mam taki projekt w głowie, chociaż nie potrafię go zrealizować. Oczywiście czytanie książek na temat demokracji nie ma specjalnie sensu i edukacja obywatelska nie powinna polegać na przyswajaniu pewnych danych albo pewnych faktów, ani żadnych projektów, ale wyobrażam sobie na przykład gry komputerowe, które wprowadza się w szkołach, głównie po to, żeby prześledzić konsekwencje naszych wyborów. Jeśli zagłosuję na Mentzena, to na przykład co się stanie, jak moja wnuczka znajdzie się w szpitalu, albo mój prawnuk będzie chciał podjąć studia i tak dalej. Jak zagłosuję na tego i na tamtego, to czy wchodzę w ślepą uliczkę, czy mam przed sobą jakieś perspektywy. Edukacja obywatelska powinna polegać na różnych zajęciach o charakterze praktycznym, żeby przekonać się tak naprawdę, jakie konsekwencje z tych TikTokowych wydarzeń, jakie rzeczywiste konsekwencje mogą nas dosięgnąć i mogą dosięgnąć nasze dzieci, naszą przyszłość i tak dalej. Także tak, ja myślę, że ja w ogóle jako nauczycielka akademicka pokładam wielkie nadzieje w edukacji. Faktem jest, że młodzież jest teraz dosyć indyferentna, jeśli chodzi o kwestie polityczne, ale gdyby uatrakcyjnić życie polityczne właśnie w ten sposób, dostarczając takich narzędzi, takich imaginacyjnych, poruszania się po świecie polityki, ale w bardziej atrakcyjny sposób, to myślę, że to by się mogło przełożyć przynajmniej na głosowanie w tym sensie, że młody człowiek by był wrażliwy nie tylko na memy czy wirale, ale by pomyślał, co z tego wyniknie dla mnie w przyszłości. To jeszcze ostatnie pytanie, ogólne bardzo. Patrząc z jednej strony na silną pozycję duopolu
Platformy i PiS-u, ale z drugiej jednak wielu kandydatów, którzy określają się jako spoza tego duopolu. Czy jest szansa na przykład za 5 lat, żeby wygrał kandydat kompletnie niezależny, niepartyjny, który nie będzie patrzył tylko w perspektywie kolejnych wyborów, tylko powie: ja mam taki program i chciałbym go zrealizować i nie obchodzi mnie, czy za 5 lat mnie wybierzecie, ale chcę coś zrobić pozytywnego. Nie, sądzę, że nie, że żyjemy już w trochę innym świecie i takie osoby, które przychodzą z pakietem fajnych pomysłów i mają dobre argumenty, już nie przejdą. One muszą przyjść z jakimś specjalistą od platform społecznościowych, różnego rodzaju trików i tak dalej. Nie wydaje mi się to możliwe, ale też pamiętajmy, że ten duopol, na który tak strasznie narzekamy, to jest dosyć powszechne zjawisko. W Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach są systemy dwupartyjne i w gruncie rzeczy to się tak rozkłada. Myślę, że nasza świadomość działa tak dwutorowo, albo też są dwa tory dla naszych świadomości. Jeden to jest takie przekonanie, które na przykład ja żywię, że świat jest teraz niesprawiedliwy, ale my pomału dążymy do świata, który będzie sprawiedliwy, a więc równy, że różne grupy wykluczone będą włączone do tego świata, tak jak kobiety, albo niepełnosprawni, albo geje i tak dalej, a inni są przekonani, że świat tak naprawdę jest oparty na hierarchii, że jedni muszą być podporządkowani drugim, a nad wszystkim czuwa Pan Bóg, albo Watykan, albo król, albo quasi-król i tak dalej. I czasem to oczywiście nie jest ujawniane w taki sposób, ale myślę, że te dwa rodzaje mentalności, czy też dwa rodzaje fundamentów naszej mentalności, one są obecne w życiu politycznym. No po prostu jedni są przekonani, że świat jest hierarchią, drudzy, że świat powinien być równy. I to jest bardzo radykalna różnica i ona się przejawia na różne sposoby, ale ona zawsze będzie obecna, więc nie ma co mówić o duopolu PO-PiS. Po prostu jedni dążą do równości, drudzy chcą zachować to, co było, hierarchię. Za 2 tygodnie druga tura. Czy pani patrzy bardziej jednak z optymizmem na to, co się może wydarzyć 1 czerwca, czy jednak jest w pani więcej obaw co do wyniku? Ja, wie pan, nie chcę być taką jakąś wyrocznią, więc wolę nie mówić o moich nastrojach, ale to, że wolę nie mówić o moich nastrojach, to nie znaczy, że tryskam optymizmem. Dobrze, więc miejmy nadzieję, że jednak uda się optymistycznie za 2 tygodnie zobaczyć, przeciągnąć Polskę na stronę demokracji. Dokładnie i kontynuować później demokratyczne zmiany. Dziękuję bardzo pani profesor za to podsumowanie i za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Dobranoc. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.